Zanim udało się ją zlikwidować, potrzeba było aż 4 podejść. Szkodliwa konfidentka miała w życiu nie tylko sporo szczęścia, ale również sprytu, który skutecznie usypiał czujność najbardziej wnikliwych osób. Przez wiele miesięcy nawet jej najbliżsi nie zdawali sobie sprawy z agenturalnej działalności koleżanki. Takich wątpliwości nie miał jednak wileński Kedyw, który upewniwszy się co do jej aktywności, postanowił skazać kobietę na karę śmierci. Jak wyglądały kulisy akcji likwidacyjnej Anny Weleżyńskiej? Zapraszamy na kolejny film z okupowanego Wilna. Niniejszy film powstał we współpracy z Urzędem do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Partnerem kanału Okupowana Polska jest sklep militaria.pl. Jak wyglądała historia nadzorczyń w niemieckich obozach koncentracyjnych? Zachęcam do zapoznania się z moją najnowszą książką, do której link znajdziecie Państwo pod filmem. Mecenasem dzisiejszego odcinka jest pan Radosław Kuśmierz. Anna Danuta Weleżyńska urodziła się w maju 1922 roku jako jedyna córka powszechnie szanowanego małżeństwa posługującego się herbem Trzaska. Jej ojciec Adam pełnił funkcję dyrektora Konserwatorium Muzycznego w Wilnie. Ponadto pracował jako dyrygent orkiestry symfonicznej. Nie angażował się w politykę. Muzyka pochłaniała go bez reszty, również kosztem życia rodzinnego. Matka Anny, Zofia, również zajmowała się muzyką. Prowadziła m.in. klasę śpiewu solowego w konserwatorium. Weleżyńscy stanowili elitę przedwojennego Wilna. Byli również bardzo zamożni. Mieszkali przy ulicy Ostrobramskiej 19, skąd zaledwie kilka kroków dzieliło ich od słynnej Ostrej Bramy. Rodzinne konotacje spowodowały, że Anna, do której znajomi najczęściej zwracali się jej drugim imieniem, miała bardzo rozległe znajomości wśród wybitnych mieszkańców miasta. Los chciał, że to właśnie oni byli później zaangażowani w działalność konspiratorską, którą tak skutecznie podczas okupacji rozpracowywała niepozorna córka znanych muzyków. Wilno zostało zajęte przez Armię Czerwoną 19 września 1939 roku. Okupacja sowiecka trwała przez kolejny miesiąc, gdy Moskwa podjęła decyzję o tym, aby przekazać Wileńszczyznę Litwinom. Rozmaicie oceniany okres był na pewno sporym oddechem dla Polaków, którzy wreszcie zostali pozbawieni sowieckiego barbarzyństwa. Władza Litwinów nad miastem trwała jedynie do 15 czerwca 1940 roku. Wtedy bowiem cała republika, a wraz z nią przyłączona Wileńszczyzna, została wcielona do Związku Sowieckiego. Rosjanie błyskawicznie przystąpili do realizacji polityki terroru, czego najbardziej jaskrawym przykładem były wywózki na Syberię prowadzone od 14 lipca 1940 roku. Deportacjami objęto około 35 000 mieszkańców Wileńszczyzny, głównie polskiego pochodzenia. Czerwony terror trwał do lata 1941 roku, kiedy to 22 czerwca Niemcy zbombardowali Wilno, a następnie je zajęli. Zanim Sowieci opuścili miasto, zdążyli jeszcze wymordować kilkaset osób. Niemieckie rządy okazały się nie mniej krwawe od sowieckich, a ich rytm wyznaczały masowe mordy. W 1941 roku w egzekucjach przeprowadzonych przez Niemców oraz grupę kolaborujących z nimi Litwinów we wsi Ponary zginęło około 80 000 mieszkańców, w tym 72 000 Żydów i około 2 000 Polaków. Ponadto wiele osób aresztowano i przetrzymywano w wileńskim więzieniu. Część z nich znalazła się tam ze względu na agenturalną działalność osób zwerbowanych przez Niemców. Powody aresztowań były różne, zazwyczaj jednak dotyczyły domniemanej lub faktycznej działalności konspiracyjnej. Donosicielstwo było prawdziwą plagą, bez której niemiecki system policyjny nie byłby aż tak skuteczny. Tym haniebnym procederem trudniły się nie tylko nastawione na zysk lub awansmenty społeczne, ale również, co niestety pokazuje historia Anny Weleżyńskiej, przedstawiciele lokalnych elit. Pojawia się oczywiście fundamentalne pytanie, dlaczego, jakie były motywy, dla których Anna Weleżyńska podjęła się współpracy z okupantami. Niestety nie wiemy. Jesteśmy skazani na domysły. Być może chodziło o szantaż, być może o pieniądze, a może nawet o miłość. Faktem jednak pozostaje, że już od pierwszych tygodni wojny Weleżyńska wykazywała niezdrowe zainteresowanie kontaktami z przedstawicielami okupacyjnej władzy. Na początku bardzo często widywano ją w towarzystwie NKWD-istów, których latem 1941 roku zastąpili gestapowcy. Zarówno z jednymi, jak i drugimi najczęściej spotykała się w okolicznych lokalach. I znów trudno wyjaśnić, skąd brała się ta nieostrożność, szczególnie że aktywność Weleżyńskiej bardzo szybko zaczęła przynosić negatywne skutki.
W skład obowiązków otrzymywanych przez Annę od okupacyjnych mocodawców wchodziło przede wszystkim rozpracowywanie spekulantów i waluciarzy, czyli inwigilowanie szeroko pojętego czarnego rynku. Z jednej strony moglibyśmy powiedzieć, że działalność Weleżyńskiej uderzała przede wszystkim w działalność przestępczą, w proceder przestępczy. Jednakże z drugiej strony musimy pamiętać o tym, że z działalności przedstawicieli świata przestępczego korzystały całe miasta. Weźmy pod uwagę chociażby szmuglerów, z których usług, z których produktów korzystali nawet przedstawiciele lokalnej konspiracji. Ponadto Weleżyńska denuncjowała swoich kolegów ze szkolnej ławy, a w każdym razie przedstawicieli konspiracji młodzieżowej, wśród której na pewno znajdowali się znani jej chłopcy i dziewczęta. Warto również zauważyć, że w proceder konfidencki Weleżyńska wciągała inne kobiety, jak zapamiętali biorący udział w jej rozpracowaniu żołnierze. Weleżyńska miała koleżankę Zuzannę Sieńską, z którą razem hulały. Panny musiały posiadać temperament i żądzę życia. W powszechnej demoralizacji wyzwalały się z ciasnego prowincjonalizmu w gabinetach publicznych lokali w towarzystwie oficerów Wehrmachtu. W innej notatce możemy przeczytać, że Anna była na usługach Gestapo i nie tylko wydawała w ręce hitlerowców rozmaitych ludzi, ale ponadto wciągała do współpracy z Niemcami jeszcze inne, głupie dziewczątka. Mimo nonszalancji, a może właśnie ze względu na nią, działalność kobiety przez bardzo długi czas nie wzbudzała żadnych podejrzeń u jej znajomych, którzy darzyli Annę ogromnym zaufaniem. Jak zapamiętał Tadeusz Kowzan, znałem ją podczas okupacji, tak jak duża część wileńskiej młodzieży. Była zaprzyjaźniona z moim bliskim kolegą szkolnym, dlatego zdarzało mi się siedzieć przy tym samym stoliku w Mazojka Winę przy Wileńskiej. Nie miałem jednak śladu podejrzeń. O ile znajomi pozostawali głusi na agenturalną działalność swojej znajomej, o tyle kontrwywiad Wileńskiej Armii Krajowej nabierał coraz większych podejrzeń, aż w końcu nakazał przeprowadzić śledztwo, które rozwiałoby ewentualne wątpliwości. W obliczu tego faktu Wojskowy Sąd Specjalny Okręgu Armii Krajowej Wilno, któremu przewodził podporucznik Stanisław Ochocki, pseudonim Justyna, skazał Weleżyńską na karę śmierci. Wykonanie wyroku nie było jednak rzeczą prostą. Weleżyńska owszem była lekkomyślna, ale zachowywała również pewne środki ostrożności, z których najczęściej praktykowanym było ciągłe zmienianie tras spacerów. Pierwszą próbę wykonania wyroku śmierci na szkodliwej agentce podjęto na przełomie 1942 i 1943 roku. Nieznana jest niestety dokładna data akcji. Wiemy jednak, że zakończyła się ona fiaskiem. Za jej organizację odpowiadali żołnierze KDW Armii Krajowej Henryk Kopczyk, pseudonim Warta, oraz nieznany z imienia i nazwiska żołnierz o pseudonimie Belfer. Schemat akcji opracowany przez akowców wymagał jednak bardzo dużej precyzji, której zabrakło w kulminacyjnym momencie. Żołnierze postanowili bowiem zlikwidować Weleżyńską, gdy ta będzie jechała saniami po jednej z wileńskich ulic. Pierwsze elementy akcji przebiegały bez zarzutu. Dywersanci pojawili się na ulicy, na której wkrótce ujrzeli Weleżyńską. Oddali w jej kierunku strzały, które okazały się jednak kompletnie niecelne. Akcję należało czym prędzej zwinąć. Żołnierzom udało się przeprowadzić skuteczny odwrót. Kolejną próbę podjęto kilka tygodni lub kilka miesięcy później. Niestety nie znamy dokładnej daty tego wydarzenia, które również zakończyło się niepowodzeniem. Udział w niej wzięli Wacław Zaleski, pseudonim Biały, oraz podchorąży Sergiusz Zyndram-Kościałkowski, pseudonim Lech. Wystrzelone przez nich kule trafiły Weleżyńską w głowę, jednakże rana okazała się powierzchowna, co było wynikiem źle zakonserwowanej broni. Trzecią próbę podjęto 24 czerwca przy ulicy Wielkiej. Za przeprowadzenie akcji odpowiedzialnych było dwóch cichodziemnych. Szef KDW Adam Boryczka, pseudonim Brona, oraz Piotr Motylewicz, pseudonim Krzemień. Tym razem konfidentkę udało się zranić w twarz. Mimo aż 3 niepowodzeń żołnierze KDW nie zaniechali swoich planów względem Weleżyńskiej i 7 lipca 1943 roku postanowili przeprowadzić czwartą, jak się okazało, ostatnią próbę. Tym razem położono olbrzymi nacisk na skuteczne rozpracowanie agentki, sprawdzenie jej przyzwyczajeń oraz rytmu dnia. Ustalono, że codziennie rano agentka udawała się do polikliniki, gdzie zmieniała opatrunki na twarzy. Spędzała tam średnio godzinę, po czym wracała do swojego mieszkania przy ulicy Ostrobramskiej 19. Akowcy uznali, że najlepszym momentem do wykonania wyroku będzie właśnie droga powrotna. Do wykonania wyroku wyznaczono ponownie Sergiusza Zyndram-Kościałkowskiego, pseudonim Lech, oraz podporucznika Jerzego Urbankiewicza, pseudonim Jurka, który miał za zadanie osłaniać wykonawcę akcji. Dywersanci przybyli na miejsce z odpowiednim wyprzedzeniem, a następnie, jak gdyby nigdy nic, usiedli na ławce przy cmentarzu Świętego Ducha i wypatrywali Weleżyńskiej.
W pewnym momencie Kościołkowski opuścił ławkę i ukrył się w sieni kamienicy, w której mieszkała Wyleżyńska. Gdy zajął odpowiednią pozycję, swój wzrok zwrócił w kierunku pozostałych uczestników akcji, którymi byli Klara Karpowicz, pseudonim Zosia, oraz Sergiusz Piasecki, pseudonim Kondor, którzy mieli poinformować egzekutora o nadejściu Wyleżyńskiej. Ten ostatni nakreślił następującą ówczesną atmosferę. Dookoła liczne postacie modlących się ludzi, prawie wszystkie klęczące. Z rzadka ktoś szedł wolno, ostrożnie, bez nakrycia głowy, w kierunku bramy pod obrazem Matki Boskiej, za którą majaczył zalany słońcem wylot na ulicę Bazyliańską. Znowu dzwoni sygnaturka. Słychać stłumiony murami śpiew w kościele świętej Teresy. Dwie kobiety zbliżają się do bramy. Kobietą, która towarzyszyła Wyleżyńskiej, okazała się jej matka. Początkowo akowcy wstrzymali oddech, zastanawiając się nad dalszymi krokami. Z zadumy wyrwała ich jednak zdecydowana postawa agentki, która błyskawicznie przekroczyła próg kamienicy. Dalsze działania przebiegły lotem błyskawicy i jak zapamiętał egzekutor, zgrzyt, klamka dźwignęła drzwi. Kilka kroków zrobiła niewysoka, gruba sylwetka. Gdzie ta matka? Dlaczego nie zamyka drzwi? Pewnie się modli? No trudno, za chwilę będzie zbyt daleka odległość. Wyciągam ramię, strzał. Krzyk, wycie, to matka. Trudno, trzeba poprawić. Drugi strzał. Jak gromem rażona. I krzyk, i wycie. Po wykonaniu wyroku na egzekutora rzuciła się matka zamordowanej Anny, jednakże mężczyźnie udało się wyrwać z jej rąk. Następnie przeprowadził skuteczny odskok ulicą Bazyliańską i uliczkami Śródmieścia. Próbę jego zatrzymania podjęli Niemcy, którzy zauważyli w jego rękach broń, jednakże nie byli w stanie dogonić młodego akowca. Akcja zakończyła się zatem pełnym sukcesem, nie licząc oczywiście traumy, z jaką musiała się później zmagać matka konfidentki, która być może nawet nie wiedziała o agenturalnej działalności swojej córki. Surowa ręka Polski podziemnej nie brała jednak pod uwagę żadnych sentymentów. Liczyło się tylko to, że Wyleżyńska działała na korzyść okupantów. Jej likwidację traktowano jako spory sukces lokalnego podziemia, o którym szeroko rozpisywała się konspiracyjna prasa. Zamach nie przyniósł również bezpośrednich konsekwencji, nie przyniósł żadnych represji, co świadczy o tym, że Anna Wyleżyńska nie była wtedy jeszcze cennym informatorem, choć niewykluczone, że mogłaby się nim stać w przeciągu kolejnych miesięcy okupacji, co zostało jednak uniemożliwione przez polskich żołnierzy. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. W dzisiejszym odcinku pragniemy serdecznie pozdrowić Krzysztofa Szczygła, Katarzynę Rusnak, Krystiana Dziarka, Radosława Kuśmierza, Damiana Stasika, Damiana Dziedzica, Kubę Szafrańskiego, Huberta Kędziorka, Tomasza Sadurskiego, Ewę Ogrodnik, Marcina Hatysa, Kamila Kubowa, Dariusza Stelmaczonka, Adriana Flora, Piotra Kośmidera, Huberta Walasa, Pawła Smolińskiego, Julie Clark, Urszulę Babiuch, Pawła Łabno, Łukasza Papieża, Michaela Fendricha, Damiana Piętę i Rudolfa Miczkę. Ty również możesz mieć wpływ na tworzone przez nas materiały. Dołącz do nas już dziś na platformie Patronite.